Przełom marca i kwietnia to sezon na oskołę. Tak nazywano dawniej popularny dzisiaj sok z brzozy. Tutaj skupimy się na survivalowym zastosowaniu soku z brzozy, jeżeli chodzi o wodę. No nie musimy takiego soku filtrować, przygotowywać, gotować, w przeciwieństwie do wody z tego tutaj bajora. W dodatku woda z brzozy zawiera już sole mineralne, zawiera witaminy, także dodatkowo jest zdrowa, nawodni nas dużo lepiej niż jakakolwiek inna woda znaleziona w lesie. Tak więc minusów w zasadzie nie ma. Problem pojawia się, kiedy trzeba tę wodę, ten sok z brzozy pozyskać. No bo jak to zrobić w sytuacji survivalowej? Przecież nie mamy ze sobą wiertarki, przecież nie mamy odpowiedniego kranika, który wbijamy, z którego będzie nam kapała ta woda. Tutaj pokażę wam coś, co sam opatentowałem. Jest to mój patent autorski na zastosowanie camelbaga. No bo tak, jeżeli znajdziemy się już w sytuacji survivalowej, to jest bardzo prawdopodobne, że tego camelbaga będziemy mieli ze sobą, bo to jest bardzo popularna forma nawadniania się w trakcie marszu długodystansowego, gdzieś poza szlakami na przykład. Także jeżeli już wybraliśmy się na taką wyprawę gdzieś do odległej Skandynawii, to prawdopodobnie tego camelbaga będziemy mieli ze sobą. No i teraz jak wykorzystać go do pozyskania soku z brzozy? Pierwsze co robię, to biorę mojego kabara i nawiercam otwór w drzewie. Znajduję się teraz na terenie wycinki. Jak widzicie, leżą tutaj powalone pnie drzew, już ściętych. No i jak widać również są te charakterystyczne kropki na brzozach, a to oznacza, że te brzozy wkrótce i tak zostaną wycięte. Także nawet jeżeli bym im zaszkodził, no to tylko i wyłącznie przed samą śmiercią. No i chciałbym teraz, żeby do zbiornika na wodę, do bukłaka, spływał ten sok. Problem pojawia się w momencie, kiedy chcę ten wężyk podłączyć do otworu w drzewie. No on wypada, nie będzie tam pasował, nie uda się go tam wcisnąć. Sprawdzam ustnik. Jest on skonstruowany w ten sposób, żeby woda nie lała się zbyt dużym strumieniem, no i to niestety będzie mi przeszkadzało w pozyskiwaniu soku z brzozy. Dlatego też ten ustnik rozbieram na dwie części. Będzie mi potrzebna ta, w której przelot nie jest przytkany. No i popatrzcie, co się dzieje. Woda, sok z brzozy kapie sobie właśnie przez ten ustnik. Teraz wystarczy już tylko, że przywiążę mój camelbag. Ten bukłak posiada ramiona, tak jak w plecaku, więc za pomocą tych ramion, tych szelek mogę go przypiąć do drzewa. W ten sposób stabilizuję bukłak. On mi nie będzie latał, nie będzie pod wpływem napełniania się ciągnął za wężyk. Jest stabilnie przytwierdzony do drzewa. No i teraz wystarczy tylko, że wężyk podłączę już do tego mojego kranika, do tego ustnika, który został wbity do wywierconego otworu w drzewie. Otwór w drzewie, o tym nie wspomniałem jeszcze, warto wywiercić na 3 cm, 4 głębiej nie ma sensu. Można zaszkodzić drzewu w ten sposób. No i co później? Jak widzicie, woda, sok z brzozy skapuje sobie tym kranikiem, wpada do mojego camelbaga. No oczywiście dobrze jest poczekać cały dzień. Można iść spać, można to rozstawić na noc. Rano będziemy mieli trochę tego soku zebranego. W tym miejscu słońce bez przeszkód świeci prosto w pień drzewa. Z takich brzus właśnie dawni Słowianie pozyskiwali brzozowy sok, oskołę. Dlatego, że silnie nasłoneczniony pień ciągnie więcej tych soków z ziemi, a dodatkowo jeżeli jesteśmy na obniżonym terenie, podmokłym, to jest co ciągnąć z tego gruntu, tak? Więc jeżeli pień jest silnie nasłoneczniony w miejscu, gdzie nic go nie osłania, jeżeli teren wokół niego, wokół drzewa jest podmokły, to bardzo duża szansa jest, że ten sok będzie leciał ładnym strumieniem i rzeczywiście tak tutaj leci. W sytuacji survivalowej robimy to, co musimy zrobić. Czyli bierzemy nóż i wiercimy tym nożem taki szerszy otwór, no bo wiadomo, wiertłem ten otwór będzie węższy. Tutaj musiałem wywiercić szerszy po to, żeby ten ustnik mi wszedł od camelbaga do drzewa. No i w ten sposób pozyskuję płyn, który pozwoli mi przetrwać w dzikim terenie. Pytałem was ostatnio, czy chcecie odcinek o camelbagach, no nie było zbyt dużego zainteresowania, więc taki oto odcinek. Jak wykorzystać camelbag w terenie, w praktyce, w sposób niestandardowy, natomiast oczywiście recenzje różnych camelbagów, takie porównanie, odcinek pod tytułem Wybieramy camelbagi pojawi się na pewno, ale tak jak ktoś sugerował w komentarzach, raczej w lecie, dlatego że wtedy będzie większe zainteresowanie tematem niż teraz. Także
Ten odcinek sobie przesuwamy, a dzisiaj takie niestandardowe zastosowanie Camelbaga, mój autorski patent. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzach, jakiego typu odcinki chcielibyście zobaczyć w najbliższym czasie, jakiego typu sprzęt chcielibyście zobaczyć na kanale Millworld. A tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.